Okej, słyszymy się? Tak. Yeah. Jest coś fajnego w tym, że można naprawdę, mieszkając w danym mieście, po prostu gdzieś pójść, kogoś spotkać, zagadać. Czasem warto wyjść na miasto i spotkać ciekawych ludzi. Cześć, ja jestem Łukasz. Cześć, jestem Rena. Cześć, mam na imię Aleksander, jestem motorniczym. Cześć, jestem Iwona. Na co dzień jestem piosenkarką i producentką muzyczną w duecie Rebeka. I pokażę wam dzisiaj moje miasto. Mój ukochany Poznań. Poznań to super miasto. Miasto fajnych ludzi, fajnych miejsc. Moje ulubione miejsca, miejsca, w których się czuję dobrze i gdzie można fajnie spędzić czas. Poznań to miejsce przez nas określane jako tęczowa wyspa Polski. To tutaj mieszkam, to tutaj jest atmosfera, tutaj są moi ludzie. Nie można się niczego bać, tutaj nie należy się niczego bać. Tutaj wszyscy mogą być po prostu sobą. Jesteśmy w miejscu, które nazywa się Start i można tutaj naprawdę wystartować sobie z początkiem dnia. Jest to absolutnie moje ukochane miejsce, jeśli chodzi o jedzenie. Każda potrawa jest najlepsza na świecie, plus ilość roślin i cały klimat lokalu jest po prostu wspaniały. Ja zastanawiam się, jak oni to robią, że te rośliny tak rosną. Co mogłabym polecić z menu? Mam wrażenie, że chyba wszystko. Moim ulubionym daniem są grzanki z smalcem wegańskim z fasoli, który jest moją największą słabością chyba ze wszystkich wegańskich dań. Też część ekipy jest LGBT, więc to też jest ważne. To są też moi znajomi, moje przyjaciółki, z którymi współpracowałam przy różnych okładkach duetu Rebeka. Też właśnie miały tutaj swój udział w tworzeniu i tego menu, i tego wnętrza. Przyjaźnie. Myślę, że to jest najważniejsza rzecz, którą możemy mieć jako dorośli ludzie. I właściwie to jest moja rodzina tak naprawdę tutaj w Poznaniu i lubię właśnie tutaj, w to miejsce, które jest związane też z tymi przyjaciółmi, założone przez nich, spotykać się właśnie w tym miejscu, które ma taką historię dla mnie osobistą, bardzo dużą. Znajdujemy się na Jeżycach, mojej ulubionej dzielnicy w Poznaniu. Dzielnicy, która jest najbardziej gay-friendly. Tu są najlepsze miejsca, tu jest najlepsza kawa, tu jest najlepsza herbata i bajgle. Dzielnicy, w której spędzam najwięcej czasu. To tutaj mieszkam, to tutaj jest atmosfera, tutaj są moi ludzie. Kiedyś była to dzielnica nieciekawa, nie bardzo bezpieczna, dzielnica, w której nie było fajnie przebywać, raczej ludzie na nią narzekali, ale z tego, co słyszałem z plotek, w pewnym momencie hipsterzy po prostu stwierdzili, że fajnie będzie znów przenieść się do kamienic i że wielka płyta ich nie interesuje, więc zaczęli tu masowo się przenosić, a skoro byli młodzi ludzie, to trzeba było ich nakarmić. Zaczęły się otwierać fajne bary, restauracje i w końcu wyszło tak, że mamy super dzielnicę, na którą mówi się aktualnie, że jest ona sercem gastronomicznym Poznania. Kiedyś można było dostać tu po twarzy. Wychodziło się i było niebezpiecznie. A dzisiaj jedyne, co tutaj dostaniecie, to dobry hummus. Jeśli nie znacie Jeżyc, przyjdźcie tutaj i ja tak robiłem. Po prostu spacerowałem, oglądałem, byłem ciekawy tego miejsca i znalazłem. Na każdym rogu jest coś fajnego. Na każdym rogu możecie napić się dobrej kawy. Na każdym rogu możecie znaleźć jakąś wegańską restaurację, która was zaskoczy. Wejdźcie, spróbujcie. Po prostu bądźcie śmiali, nie bójcie się tego miejsca, a ono was przywita. Jesteśmy teraz w Bez Jaj, czyli lokalu, jak sama nazwa sugeruje, w którym nie uświadczycie jajek ani jakichkolwiek innych produktów pochodzenia zwierzęcego w czymkolwiek, co jest tutaj serwowane. Lokal prowadzi moja kumpela. Jest niesamowicie charyzmatyczną cukierniczką, że tak mogę powiedzieć, która wydała zresztą książkę kucharską Bez Jaj. Kiedy przeglądam tą książkę kucharską, to są tam zdjęcia moich znajomych, którzy patrzą razem ze swoimi nawet pieskami na różne wypieki, babeczki, cuda niewidy. Otworzyła go sama ze swoim chłopakiem. Dała radę mimo jakichkolwiek przeciwności, jakie mogłyby się dziać. Lokal, który jest wegański, który wspiera wszystkich, niezależnie od tego, kim są i co robią. To jest miejsce, w którym otwartość łączy się ze słodkością. To jest chyba najlepsze połączenie, jakie może istnieć. Taki powinien być świat właśnie. Brama na chuj się patrzysz na Jeżycach, to taki pręgierz jak w innych miastach na rynkach.
Ludzie określają, jak daleko od niej mieszkają, ludzie się tu spotykają, ludzie wiedzą, gdzie ona jest. Jest takie centrum Jeżyc. Jest to miejsce, które odmierza odległości w tej dzielnicy. Jedna z nielicznych bram, która została oryginalna. To jest to brama, która wygląda jak wygląda, ale ma swój klimat. Jest to brama, która ma swoją atmosferę starych Jeżyc. Pachnie tu jak pachnie, no ale tak po prostu jest, wiecie. Ten zapach moczu dodaje swojego charakteru. Jesteśmy na moich ukochanych Jeżycach w knajpie, która nazywa się Happa to Mamy, czyli liść i fasola. Jest to knajpka z japońskimi słodyczami, założona przez parę, Japończyka i Polaka. Są to takie malutkie kuleczki, mięciutkie jak puch po prostu, rozpływają się w ustach. Nazywa się to daifuku. Zawsze przychodzimy tutaj z moją dziewczyną i zwykle wszystko jest wyprzedane, więc dostałyśmy polecenie od właścicieli, żeby dzwonić i rezerwować sobie te kuleczki na później. Można się tu też napić naprawdę niesamowitych napojów, takich jak matcha latte albo matcha lemonade. To są w ogóle niesamowicie misternie przygotowane prosto z serca potrawy i napoje, więc bardzo, bardzo polecam to miejsce. Coś wyjątkowego, wyjątkowe słodycze, naprawdę prosto z Japonii. Któregoś razu moi znajomi zabrali mnie do wypasu i powiedzieli, że jeśli tutaj nie polubię wegańskiego żarcia, to nigdzie tego nie zrobię. I faktycznie tak jest. Te wszystkie dania są tutaj z jakiejś części świata, jakiegoś regionu. Tutaj polecam najbardziej talerz arabski. Szczerze, jak dostałem go pierwszy raz, nie miałem pojęcia, co jem. Wszystko było tak inne od tego, co w Polsce się serwuje obok schabowego i mizerii. Tutaj te dania są kolorowe, są ciekawe i ten talerz arabski jest cudowny, bo ma wszystko w sobie. I oczywiście jest to miejsce zero waste, czyli żadnego plastiku i żadnych materiałów, które nie mogą być ponownie przetworzone. Wypas nie tylko serwuje własne wegańskie jedzonko, ale także może wam je sprzedać na wynos. Wszystko, co dostaniecie u nich na talerzu, po drugiej stronie w delikatesach możecie zabrać do domu w słoikach. Jesteśmy w tym momencie w Parku Marcinkowskiego, który ma trochę inną nazwę wśród poznaniaków, bo nazywamy to słynnym Parkiem Pedała. Jeżeli chodzi o tę nazwę, to myślę, że zostawię to już do własnego researchu. A teraz zabiorę was w pewne miejsce, gdzie odbył się pewien bardzo romantyczny piknik. W sumie widziałam się z tą dziewczyną po raz drugi, a wyszło naprawdę cudownie. W tym miejscu wyciągnęłyśmy wszystkie chipsy, wszystkie żelki, wszystkie ciastka, jakie mogłyśmy i spędziłyśmy ze sobą cudowne popołudnie. Po wszystkim odprowadziłam ją na przystanek, który jest w sumie bardzo niedaleko. No i tam pierwszy raz się pocałowałyśmy, co było idealnym zwieńczeniem tak naprawdę tego pikniku i tego całego dnia. I nieskromnie powiem, że jesteśmy razem. Także piknik dużo dał, wszystko się udało. Polecam wszystkim i hetero, i nieheteronormatywnym osobom wybrać się tutaj na piknik. Tak, to jest bardzo dobry pomysł na pierwszą randkę. Wciąż jesteśmy w Poznaniu. Mimo że to w ogóle nie wygląda jak Poznań, to my wciąż jesteśmy w Poznaniu. Jezioro Kierskie jest w granicach miasta, o czym świadczą przynajmniej mijane przez nas drogowskazy. Ja mam zawsze zasadę, że jeżeli do jakiegoś miejsca kogoś zabrałem, to już tego nie powtarzam. To jest miejsce wielorazowego użytku i można tu zabrać kogoś na randkę, można tu zabrać kogoś na spacer, na piknik. A można nawet ognisko zrobić. Można też wypożyczyć sobie kajaki, popływać. Można przejść po lesie, bo są ścieżki. Można tu przyjechać rowerem miejskim też. Co prawda nie można go tutaj oddać, ale... Cześć. Nie można go tu co prawda oddać, ale można przyjechać przez las, w którym jest bardzo fajna polanka, na której można robić bardzo ładne sesje. Zwłaszcza wieczorem, jak słońce zachodzi, bo jest po zachodniej stronie, także wygląda cudownie. I jest bardzo magicznym miejscem. Tylko że jak już się tutaj wybierzecie, to pamiętajcie, żeby zawsze tak zaplanować podróż, żeby wrócić jeszcze w ciągu dnia, bo las jest nieoświetlony, a łatwo się tam zgubić. Po wizycie w różnych lokalach, klubach, wytańczeniu się, super jest przyjść właśnie do takiego miejsca, jakim jest Park Sołacki. Jest to park na Jeżycach,
czyli nie jest to ścisłe centrum, ale jednak jest dosyć blisko cały czas. Myślę, że warto tutaj się zrelaksować, odpocząć od zgiełku pośród drzew i patrzeć sobie trochę na wodę, na chwilę się wyciszyć. To jest moim zdaniem chyba najpiękniejszy park w Poznaniu. Mnie to bardzo, bardzo relaksuje. A jak wiadomo, zawód muzyka jest taki stresujący, prawda? Oczywiście warto tutaj przyjść najlepiej ze swoją miłością. To miejsce jest takim miejscem, w którym bardzo często odbywają się sesje fotograficzne młodych par. Ja na przykład lubię podglądać takie sesje. Miejmy nadzieję, że również homoseksualne pary będą kiedyś tutaj mieć swoje sesje fotograficzne ślubne na legalu. Jeśli planujecie pierwszą randkę z kimś wyjątkowym, to proponuję poznańską palmiarnię. To jest super miejsce na randki, tak według mnie przynajmniej, bo jest tam ciepło. Można tam założyć outfit letni, nawet jak jest zima, więc wygląda się tam super. Jest tam ładne światło do zdjęć. Wszyscy mają tam zawsze profilowe z palmiarni, nawet ja. Jest cicho, spokojnie i jak w tropikalnym lesie. Wszystko tam zostaje. Odwiedzamy teraz klubo-kawiarnię, która nazywa się Zemsta. Jest to rzecz, myślę, bardzo wyjątkowa i jedyna na mapie Poznania, ponieważ jest to anarchistyczna klubo-kawiarnia. Jest to miejsce wystaw, księgarnia, galeria. Tutaj nie ma szefa, ponieważ prowadzi to kolektyw i wszyscy ludzie są zaangażowani w prowadzenie tego miejsca. Można tutaj się napić kawy od zapatystów, czyli od takiej mniejszości, która walczy o swoje istnienie i sprzeciwia się różnym systemowym opresjom. Miejsce bardzo anarchistyczne, antysystemowe, pomagające lokatorom, pomagające ludziom w różnych akcjach, związane również z rozbratem. Jeśli macie ochotę trochę się uświadomić w tematach ekologiczno-filozoficznych, to bardzo fajnie tutaj wpaść, bo pijąc kawkę i jedząc ciasta można wesprzeć bardzo fajne sprawy. Kwiaty i Miód to miejsce, które zmusza nas do zwracania uwagi na małe szczegóły estetyczne. Osoby, które prowadzą to miejsce, chcą uwrażliwić innych na naturalne piękno każdego małego przedmiotu, które poprawia nam na co dzień humor. Mała filiżanka, w której pijemy kawę, która jest śliczna. Kwiaty, które ślicznie pachną, są naturalne, są częścią naszej codzienności. Inne piękne przedmioty ceramiczne, które poprawiają przestrzeń, w której na co dzień przebywamy. To są wszystkie wartości, które razem tworzą ideę tego miejsca. I choć ja bardzo lubię brokat i ekstrawaganzę naszej społeczności, to miejsce broni się naturą. Broni się tym, że nie potrzebuje żadnej wstążki. Te kwiaty są piękne same w sobie. Jesteśmy pod Retro, czyli szkołą tańca na Róże, pole dance, czyli miejsce, do którego przychodzę raz, 2 razy w tygodniu, żeby uwolnić swoją pasję, którą okazała się rurka, czyli pole dance, taniec na Róże. Uczą tutaj naprawdę niesamowite dziewczyny, jest przewspaniała energia i mega się cieszę, że całkowicie przez przypadek na którejś z kolei imprezie na mieszkaniu ktoś namówił mnie do tego, żeby spróbować pole dance, bo okazało się, że rzeczywiście wszystkie moje predyspozycje chodzenia po drzewach, wspinania się po różnych ogrodzeniach za dzieciaka tutaj się sprawdzają i mają tutaj naprawdę mnóstwo sensu. Jesteśmy w kinie Muza przy ulicy Święty Marcin. Jest to kino, które działa nieprzerwanie od ponad 100 lat. Jest świeżutko po remoncie, ma nowe sale, nawet z kanapami, więc można się rozłożyć ze swoją miłością, obojętnie jakiej orientacji seksualnej jest to miłość. Bardzo lubię to kino, ma zawsze bardzo dobry repertuar, ma kawiarnię, nawet na górze można sobie usiąść na ogródku. Nie ma reklam przed filmami, są tylko zwiastuny, które ja akurat osobiście bardzo lubię oglądać. Tutaj zawsze chodzę na randki z moją dziewczyną, nasze ulubione randkujące kino. Pamiętam, kiedyś byłyśmy na krótkometrażowych filmach o tematyce lesbijskiej. Kino było tak pełne kobiet, że zastanawiałam się, czy jest to cały odsetek populacji LGBT w Poznaniu. Zabawne jest to, że przy toaletach są takie właśnie łazienkowe kadry z różnych kultowych filmów. Pulp Fiction, Psychoza. Tak też, chociaż tutaj nie ma wanny, tylko same ubikacje.
Więc naprawdę, jeżeli jesteście w Poznaniu i chcecie sobie iść do kina, to bardzo, bardzo polecam właśnie Kino Muza. Kultowa. Mój chyba najulubieńszy bar. Jest to naprawdę magiczne miejsce pod względem i muzyki, i ludzi, bo nie ma tutaj muzyki relaksacyjnej, nie. Tutaj puszczają kawałki metalowe, rockowe. Organizowane są tutaj alterparty, czyli no, jak sama nazwa wskazuje, przychodzą tutaj ludzie alternatywni. Można spotkać gotów, cybergotów, punków, czy zwykli ludzie, czy nawet tacy jak ja. Jest to idealne miejsce na wyjścia, no właśnie nie tylko ze swoją randką na piwko, ale tak naprawdę właśnie ze znajomymi, czy to dużą grupą, czy małą, bo zawsze znajdzie się tu miejsce, moja ulubiona kultowa i zawsze będę tu wracać. Jesteśmy na moście biskupa Jordana, który kiedyś stał na Warcie i nazywał się Mostem Świętego Rocha. A potem przesunięto w to miejsce, żeby połączył Ostrów Tumski ze Śródką, czyli dwa, moim zdaniem, najromantyczniejsze miejsca w Poznaniu. Widać z niego bardzo pięknie katedrę. Ładniejsza jest od tyłu, czyli w sumie jak większość rzeczy w naszym życiu. Na Śródkę można przyprowadzić swoją przyszłą drugą połówkę, bo jest tutaj bardzo dużo restauracji z pięknym widokiem. Śródka przypomina mi trochę taką małą Francję, taki Paryż. Ma w sobie urok malutkich kamieniczek, uliczek. Jest po prostu ślicznie. Koniecznie musicie zobaczyć to miejsce, bo panuje tutaj całkowicie inny klimat niż w jakiejkolwiek innej części miasta. Jest wieczór, więc znajdujemy się w Lokum Stonewall, drink barze na Półwiejskiej, w centrum Poznania. Przede wszystkim Lokum to jest miejsce spotkań, miejsce dla osób nieheteronormatywnych w Poznaniu. Jest to miejsce stworzone przez Stowarzyszenie Grupy Stonewall dla osób, które są zainteresowane po prostu spędzaniem miło czasu wieczorem. Jest to drink bar, jest to beer bar, będziemy mieć nawet jakieś przekąski. Przychodzą tu fajni ludzie, przychodzą tu ludzie spędzić ze sobą fajnie czas. To tutaj można mnie spotkać, bo tutaj pracuję. Tutaj od jakiegoś czasu spędzam każdy dzień, każdy wieczór. Pracuję za barem, podaję smaczne drinki, leję piwo gościom, rozmawiam z nimi. Jest to miejsce, do którego ja z chęcią przychodzę. To nie jest praca, to jest miejsce, w którym po prostu miło spędzam czas. Punto to bardzo fajne miejsce, to miejsce bardzo potrzebne, bo Hach owszem jest super, ale do Hachu nie można pójść na randkę, na kawę, na drinka. Nie można sobie usiąść i spokojnie pogadać, no bo jest to klub, jest tam po prostu głośno. A w Punto można. W Punto można przyjść, można zagrać w bingo, można obejrzeć występy drag queens, drag kings, bio queens i generalnie wszystkich queens, jakie są w Poznaniu. Można spróbować swoich sił w dragu, albo po prostu przyjść i wypić sobie drinka ze swoją najbliższą rodziną z wyboru. Tutaj na przykład zacząłem swoją przygodę z dragiem, taki sceniczny debiut. Była tutaj nawet moja mama na jednym z występów. Była to dla niej niespodzianka, z czego ja jestem słynny, jeżeli chodzi o doprowadzanie mojej rodzicielki do zawałów i stanów przedzawałowych. Jednak wyszło idealnie. Możecie tutaj zaprosić również swoich rodziców, bo jest to bardzo przyjazne miejsce, rzeczywiście dla każdego. Z każdym przychodzę do Punto, czy to są przyjaciele, czy przyjaciółki, czy osoby, które dopiero co poznałem, więc jest to miejsce rzeczywiście dla każdego. Jesteśmy w klubu kawiarni Pies. Jest to knajpa, w której można się napić piwka, które bardzo lubię. To miejsce wiąże się dla mnie z kilkoma fajnymi współpracami, które nawiązałam właśnie przy barze, poznając ludzi i zagadując ich, więc jest coś fajnego w tym, że można naprawdę, mieszkając w danym mieście, po prostu gdzieś pójść, kogoś spotkać, zagadać i okazuje się, że wywiązuje się z tego jakaś fajna współpraca. Jedna z człowiekiem, który zrobił mi aranże do najnowszej płyty Rebeki, aranże smyczkowe, i z tancerzami Vogue, którzy wystąpili w naszym klipie LSI. Spotkałam ich tutaj po prostu
zupełnym przypadkiem i zagadałam, więc czasem warto wyjść na miasto i spotkać ciekawych ludzi, którzy mogą pomóc ci coś skończyć. Oprócz tego pies jest po prostu bardzo fajnym, bezpretensjonalnym miejscem, gdzie odbywają się fajne koncerty i można po prostu posiedzieć i porozmawiać i spotkać się z ciekawymi ludźmi, bo to miejsce ewidentnie ściąga tych najciekawszych ludzi z Poznania. Dotarliśmy do Hachu. Najbardziej queerowe miejsce w Poznaniu. Mekka gejowskiego Poznania. Jedno z moich ulubionych miejsc, jeżeli chodzi o taniec. Miejsce, w którym możemy bez żadnego skrępowania tańczyć z osobami, które nam się podobają, w sposób, który nam się podoba. Hach to jest klub dla osób nieheteronormatywnych, dla osób LGBT przede wszystkim, chociaż nikogo nie wyrzucamy. Jest to miejsce bardzo przyjazne każdemu. Powiedziałbym, że wręcz hetero-friendly. W przeciwieństwie do wszystkich innych klubów, takich typowo heteryckich, tutaj nie można się niczego bać, tutaj nie należy się niczego bać. Tutaj wszyscy mogą być po prostu sobą. Hach jest klubem dosyć dużym. Mamy tutaj 4 bary, 2 dance flory. Jest to super klimatyczne miejsce. Trochę queerowo, ale też trochę lepiej niż w innych miejscach. W piątek i sobotę, wiadomo, zawsze jest najwięcej ludzi i najlepsza impreza. Wtorki stoją pod znakiem karaoke. Do Hachu chodzi się grupami, chodzi się samemu. Są osoby, które przychodzą tutaj od razu od otwarcia i zostają do 5 nad ranem. Są osoby, które wolą przyjść po północy. To jest miejsce, do którego zawsze się trafia, nieważne co się robi w Poznaniu. Nie da się tam nie dotrzeć, jeśli chce się dobrze imprezować w naszym mieście. Mam ogromne doświadczenie z klubami dla osób nieheteronormatywnych w naszym kraju. Jest mnóstwo klubów w Polsce, w stolicy, w dużych miastach jak Kraków czy Katowice, Sopot, Trójmiasto. Poznań jest takim centrum. Poznański Hach jest tym klubem matką, bo no jest najlepszy. Kołnierzyk musi być ładny. Oczywiście. Moi drodzy. To już tyle. Dobra, to ja już będę lecieć generalnie, bo już jestem umówiona z dziewczyną. Ale dzięki, że dzisiaj ze mną byliście. Mam nadzieję, że zaintrygowały was miejsca, które dla was wybrałam. Mega się cieszę, że mogłam pokazać wam ten mój ukochany Poznań. Taki, który uważam za najlepszy. Taki, w którym się zakochałem i do którego będę bardzo często wracał, a może nawet zostanę tu na zawsze. I jeśli macie jakieś swoje miejsca w Poznaniu, których ja nie znam, ale wy myślicie, że są warte dodania, to dajcie nam znać. Gdzie wy chodzicie, co wy robicie, jakie jest wasze ulubione miejsce w Poznaniu. Ja się w takim razie żegnam i idę na swój ulubiony wieczorny spacer. Miło było was poznać, miło było spędzić z wami dzień i muszę lecieć. Ja teraz muszę wracać do pracy. Także trzymajcie się ciepło i miłego zwiedzania.